W czwartym kwartale tego roku będziemy skupiali się na identyfikacji naszych klientów, czyli ja, przychodząc do oddziału naszego banku, bez okazywania dowodu osobistego będę mógł potwierdzić swoją tożsamość, powiedzieć, że to ja, Krzysztof Nowaczewski. W pierwszym kwartale przyszłego roku za pomocą biometric klienci będą mogli autoryzować transakcje. W drugiej połowie przyszłego roku będziemy podpisywali w ten sposób produkty depozytowe i kredytowe naszego banku. Również będziemy rozwijali sieć bankomatów, gdzie nie będzie potrzebna karta, czy też nie trzeba będzie pamiętać o PIN-ie, by wyciągnąć pieniądze. Currently, fingerprint technology is deployed mainly as a B2B technology, so mainly B2B engagement with the banks providing to their customers. We think the next step could be B2C related, where as the technology becomes more cost effective, we think that there'll be chances and opportunities to deploy on a B2C basis. So end customers could perhaps be using this for authenticating transactions over the internet, for example, and home banking, for example. And the second stage would be, we think there's a very good chance for governments to collaborate with financial organisations and to deploy some government services through perhaps the financial sector infrastructure to govern the types of transactions that citizens make with the government. It's quite challenging. We know that many governments in Europe are implementing national ID schemes and providing smart cards with public key infrastructure, PKI, but we think it's quite difficult for people to use those technologies and products. So we think that biometrics can simplify many consumer or citizen to government type transactions in the future as well. There's a good opportunity for governments to collaborate with, for example, financial institutions to deploy some of the citizen to government type transactions that are emerging. Many governments are creating national ID schemes and giving citizens cards with PKI infrastructure so they can effectively digitally sign transactions. But it's quite tough for people to manage multiple cards and multiple pins. So there's a very good chance for governments to use the simplicity of biometrics to perhaps allow citizens to sign transactions with their biometric information. Projekt biometryczny Banku BPH ma ogromne znaczenie generalnie dla rozwoju biometrii w Europie, nie tylko bankowości, ale także w innych sektorach. Jest to bowiem pierwszy projekt biometrycznego oddziału nie tylko w Europie, ale także prawdopodobnie na świecie. I on udowadnia, że biometryczne uwierzytelnianie klientów bankowych może stać się powszechne. Na ten moment technologia fingerprint koncentruje się przede wszystkim na oddziałach i bankomatach, natomiast chcielibyśmy wprowadzić biometrię fingerprint także w innych usługach bankowych. Myślimy, że taką przyszłością biometrii są płatności biometryczne, czyli płatności przy pomocą naszego palca w supermarketach, w sklepach, czyli nie będziemy musieli przy sobą nieść żadnej karty, nie pamiętać PIN-u. Taką kolejną usługą, którą chcemy wprowadzić, jest wirtualny oddział bankowy, czyli placówka bankowa bezobsługowa, w której możemy dokonać przelewu, wpłaty, wypłaty, czy też nawet podpisać umowę przy pomocy podpisu biometrycznego. Tak widzimy przyszłość w naszym kraju. Natomiast dzięki rozwoju biometrii w Polsce myślimy, że także biometria rozwinie się w innych krajach w Europie. Jest ogromne zainteresowanie z rynku rosyjskiego, ogromnego rynku, także na rynku rumuńskim, tureckim, ale również krajach afrykańskich, między innymi w Nigerii.